Skoda zawsze była świetna w operowaniu między segmentami. Scala jest doskonałym przykładem tego kontynuowanego od kilkudziesięciu lat procederu. Niewiele osób wie, że kompakt z Mlada Bolesław jest tak naprawdę oparty na płycie podłogowej dedykowanej do aut segmentu B. Nie jest to jednak żadna ujma. Czechom udało się ukryć mniej szlachetne pochodzenie tego modelu. Scala jest w pełni funkcjonalnym kompaktem, którego wykończenie nie odbiega od standardów segmentu. Czeski producent wypełnił lukę, która powstała pomiędzy miejską Fabią a Octavią, która przewyższa większość segmentu C pod względem rozmiarów i praktyczności. Dla tych, którzy chcieli coś więcej niż miejskie wozidło, a nie potrzebują ogromnych możliwości ładunkowych Octavii, powstała właśnie Scala. A dla tych, którzy chcą oszczędzić na zakupie samochodu, powstał portal findcar.pl, gdzie znajdziecie najlepsze oferty wyłącznie od autoryzowanych dealerów. Kompaktowa Skoda bazuje na płycie podłogowej MQB-A0, która dedykowana jest autom segmentu bez koncernu BAK. Scala dzieli więc platformę z takimi modelami jak Kamiq, Fabia, Volkswagen Polo czy Seat Arona. Wymiary zewnętrzne tego modelu są jednak, tak jak wspomnieliśmy, typowe dla segmentu C. Długość nadwozia wynosi 4,36 m, a rozstaw osi to ponad 2,6 m. Skoda musi więc twardo rywalizować z takimi uznanymi konkurentami jak Opel Astra, Kia Ceed czy Hyundai i30. Czeski kompakt 2 lata temu przeszedł gruntowny lifting, który odświeżył pas przedni, dodał nowe elementy wyposażenia z zakresu bezpieczeństwa czynnego i zaktualizował gamę silników. Po najnowszym liftingu, choć wydawało się to niemożliwe, Scala zyskała jeszcze na urodzie. Pas przedni wyróżnia się całkowicie przeprojektowanym, szerszym i bardziej pionowo ustawionym grillem oraz smuklejszymi reflektorami, które w wyższych wersjach mogą być wyposażone w zaawansowaną technologię Matrix LED. A to jest absolutną rzadkością w tej klasie cenowej. Przedni zderzak zyskał nowe, ostrzejsze wloty powietrza, które optymalizują aerodynamikę nadwozia. Z boku zdecydowanie widać, że to jest Skoda, ale Czesi nie chcieliby, była to po prostu wydłużona Fabia. Widać, że Scala jest po prostu większym i dojrzalszym samochodem. Cechą charakterystyczną tego modelu pozostaje mocno zaokrąglony tył, który przywołuje nieco samochody o nadwoziu kombi. Całość sprawia wrażenie przemyślanego, spójnego projektu. We wnętrzu przekonujemy się, o co tak naprawdę chodzi w tym aucie. A chodzi o ergonomię użytkowania i praktyczność. Deska rozdzielcza jest prosta, ale do bólu funkcjonalna. Wiele potencjalnych klientów ucieszy się, że Skoda zostawiła całkiem sporo fizycznych przycisków. To m.in. po nich można poznać, że Scala bazuje na aucie segmentu B. Wystarczy spojrzeć na panel klimatyzacji, który jest żywcem przeniesiony z Fabii lub Kamiqa i już wiemy, że Scala ma mniej szlachetny rodowód od Octavii. Nie jest to jednak auto, które jest technologicznie przestarzałe. Nad kokpitem króluje ponad 8-calowy wyświetlacz systemu multimedialnego. Przed oczami kierowcy może znajdować się cyfrowy zestaw wskaźników Virtual Cockpit, który pozwala na pełną personalizację wyświetlanych informacji i map nawigacji. Materiały użyte do wykończenia kabiny są przyjemne w dotyku, a spasowanie poszczególnych elementów eliminuje jakiekolwiek nieprzyjemne dźwięki. Scala jest po prostu dużo lepiej wykończona od Fabii i w tej kwestii wyjątkowo blisko jej do większej i droższej Octavii. W kabinie znajdziemy również sporo praktycznych rozwiązań Simply Clever, takich jak dedykowany parasol ukryty w specjalnej niszy w drzwiach kierowcy, skrobaczka do szyb zintegrowana w klapce wlewu paliwa, czy praktyczny klips na przedniej szybie do trzymania biletów parkingowych. Na tylnej kanapie znajdziemy bardzo dużo miejsca, szczególnie w zestawieniu z rozmiarami auta. Pasażerowie mają do dyspozycji prawie tyle samo miejsca, co w ponad 30 cm dłuższej Octavii, a to jest sporym osiągnięciem konstruktorów. Bagażnik oferuje bazowo aż 467 litrów pojemności, a po złożeniu oparć kanapy można powiększyć go do imponujących 1410 litrów. Są to jedne z lepszych wartości w tym segmencie. Pod maską zmodernizowanej Scali pracują wyłącznie turbodoładowane jednostki benzynowe z rodziny TSI. Ofertę otwiera sprawdzony, wielokrotnie ulepszany 3-cylindrowy silnik 1.0, dostępny w dwóch wariantach mocy: 95 koni i 115 koni. Słabsza odmiana jest sprzężona z 5-biegową skrzynią manualną. Mocniejsza dostępna jest z 6-biegowym manualem albo 7-biegowym DSG.
Dla kierowców oczekujących lepszych osiągów przeznaczono topową 4-cylindrową jednostkę 1.5 TSI o mocy 150 koni i momencie obrotowym wynoszącym 250 Nm. Ten motor posiada zaawansowany system aktywnego odłączania cylindrów ACT podczas jazdy pod niskim obciążeniem, co pozwala obniżyć zużycie paliwa. Wersja ta potrafi rozpędzić skalę od 0 do setki w czasie zaledwie 8,2 sekundy, a w trasie zużywa niewiele ponad 5 litrów benzyny na każde 100 km. Warto wspomnieć, że żadna z wymienionych jednostek nie posiada układu miękkiej hybrydy, który możemy znaleźć chociażby w większej Octavii. Na polskim rynku Skoda oferuje ten model w 4 wersjach wyposażenia: Essence, Selection, Drive i Monte Carlo. Odmiana Essence wyposażona jest tylko w najbardziej niezbędne udogodnienia. To jest klimatyzację manualną, czujniki parkowania, system multimedialny, 16-calowe felgi. Selection posiada obfitsze wyposażenie, które wydaje się być optymalne dla tego auta. Na pokładzie znajdziemy m.in. już automatyczną klimatyzację Climatronic, łączność Apple CarPlay, Android Auto, tempomat i pełen pakiet systemów asystujących kierowcy Front Assist i Lane Assist. Następna w hierarchii jest odmiana Drive, która w stosunku do wariantu Selection dodaje kilka gadżetów, np. kamerę cofania czy podgrzewane fotele. W topowej Monte Carlo znajdziemy już 17-calowe felgi, ponad 10-calowy zestaw wirtualnych zegarów, panoramiczny dach, reflektory Matrix LED czy oświetlenie ambientowe. W tym przypadku możemy również liczyć na szereg dodatków stylistycznych. No dobrze, a ile to wszystko kosztuje? Cennik otwiera odmiana Essence z 95-konnym silnikiem 1.0 i manualną skrzynią biegów za 89 800 zł. Za wersję Selection trzeba dopłacić niecałych 7 tysięcy, a za Drive niecałych 11 tysięcy. 115-konny wariant tego silnika z 6-stopniowym manualem zaczyna się od 94 250 zł i też za bardziej obfite wyposażenie trzeba dopłacić odpowiednio niecałych 7 tysięcy i niecałych 11 tysięcy w przypadku wersji Drive. Z tym silnikiem dostępna jest również odmiana Monte Carlo, która kosztuje minimum 117 450 zł. Za automat, niezależnie od wersji wyposażenia, będziemy musieli dopłacić niecałych 7 tysięcy. Cennik skali z najmocniejszym motorem 1.5 TSI zaczyna się od odmiany Selection. Taka Skoda kosztuje minimum 114 350 zł. I taką wersję mamy na naszej platformie findcar.pl. Ten egzemplarz wystawia na sprzedaż dealer z Wrocławia. Oprócz wyposażenia standardowego dla tej wersji mamy tu również dołożony hak holowniczy i pakiet dodatkowych systemów wspomagających kierowcę, który zawiera choćby adaptacyjny tempomat. Według cennika takie auto powinno kosztować ponad 134 tysiące, ale u nas wystawione jest za niecałych 123 tysiące złotych i dostępne od ręki. Wracając do cennika, wersja Drive jest droższa od Selection o 4000 zł, a topowa odmiana Monte Carlo to wydatek 131 700 zł. Pamiętajcie jednak, że tak jak przed chwilą pokazaliśmy, cennik cennikiem, a findcar findcarem. Koszt zakupu samochodu przez naszą platformę może drastycznie różnić się od tego, co wskazuje Wam oficjalny cennik producenta. I to jest dobry moment, żeby Wam to pokazać. Przygotowaliśmy parę ciekawych ofert na Skodę Scalę, które możecie znaleźć na platformie findcar.pl. Na początek egzemplarz używany. Zaktualizowana Scala jest na rynku od 2024 roku, więc ofert na używki jest już sporo. Tutaj przedstawiamy Wam jeden z najtańszych egzemplarzy, jakie można znaleźć na naszym portalu. Ten egzemplarz Scali pochodzi z 2025 roku i przejechał już ponad 60 tysięcy kilometrów. Pod maską ma 115-konny silnik 1.0 TSI sprzężony z 6-stopniowym manualem. To auto czeka na nowego właściciela w podwarszawskiej Wolicy i jest wycenione na niecałe 70 tysięcy złotych. Biorąc pod uwagę przebieg i rozsądną wersję wyposażenia Selection, to 70 tysięcy za roczny samochód wydaje się być naprawdę rozsądną ofertą. Auta podemonstracyjne często są bardzo dobrze wyposażone, a przez to de facto są egzemplarzami używanymi i mogą stanąć w cenowe szranki z gorzej wyposażonymi nówkami. I tutaj mamy taki przykład. Demówka z salonu Skody w Częstochowie w wersji Edition 130, która nie jest już dostępna w sprzedaży. Na pokładzie naprawdę sporo bajerów, adaptacyjny tempomat czy wirtualne zegary. To wszystko za 95 tysięcy złotych, 32 tysiące taniej od ceny, jaką trzeba było zapłacić za to auto, gdy było nowe. A teraz kolejny przykład.
Tylko nie zwracajcie uwagi na ten generyczny szary lakier i standardowe felgi, bo mamy tutaj do czynienia z odmianą Drive, czyli drugą najbogatszą, w której znajdziemy praktycznie wszystko, co potrzebne do codziennej eksploatacji. Pod maską 1.0 TSI o mocy 115 koni i automatyczna skrzynia biegów. Auto przez wrocławskiego dealera Motorpol zostało wycenione na 104 700 zł, a to 10 tysięcy złotych taniej niż wynosi cena katalogowa. Następna propozycja jest bardzo podobna do poprzedniej. To również wersja Drive, również litrowy silnik z automatem. Tutaj mamy jednak atrakcyjniej skonfigurowane nadwozie i aż 4 pakiety wyposażenia dodatkowego, więc mówimy o w zasadzie kompletnie wyposażonym aucie. Ten egzemplarz czeka na nowego właściciela z ceną 114 900 zł, a to prawie 12 tysięcy taniej niż wskazuje katalog. Cały czas trzymamy się wersji Drive, ale tutaj mamy propozycję dla tych, którym 3-cylindrowe 1.0 nie wystarcza. Bo pod maską tego egzemplarza pracuje 4-cylindrowe 1.5 i mamy 150 koni mechanicznych. Na pokładzie całkiem sporo dodatkowego wyposażenia i ciekawszy wzór felg. Za to wszystko dealer ze Świdnika życzy sobie 120 400 zł, czyli ponad 11 tysięcy mniej od ceny katalogowej. A na koniec sztuka dla naprawdę wymagających. Scala w najwyższej wersji wyposażenia Monte Carlo z najmocniejszym silnikiem 1.5 TSI. Ta odmiana wyróżnia się również akcentami stylistycznymi, więc jeśli nie chcecie generycznej, kompaktowej, szarej Skody, to jest egzemplarz dla Was. Dostępna w salonie Skoda Centrum Wrocław, wyceniona na 132 900 zł, czyli ponad 12 tysięcy mniej niż wskazuje katalog. Modelem Scala Skoda udowodniła, że potrafi wykorzystać funkcjonalność samochodu do maksimum. Model ten nie należy do największych w swojej klasie pod względem gabarytów, a przy tym pozostaje w czołówce w kwestii przestronności i praktyczności. Scala być może nie oferuje opcji, które znajdziemy w innych autach w segmencie C, ale jeśli nie szukacie technologicznych fajerwerków, a przy tym chcecie użyteczny kompakt na co dzień, za który nie przepłacicie, to warto odwiedzić jeden z salonów Skody. A jeśli chcecie dostać najlepszą ofertę na to auto lub jakikolwiek inny samochód popularny w naszym kraju, to koniecznie odwiedzajcie naszą platformę findcar.pl. Klikajcie, wybierajcie, wsiadajcie i jedźcie.